To jest film skierowany bezpośrednio do prokuratora regionalnego w Poznaniu i niesie ze sobą bardzo złe wiadomości dla towarzyszy prokuratorów. Otóż widzicie, towarzysze, prowadzicie teraz postępowanie, które przyszło z prokuratury krajowej z doniesienia drogą elektroniczną do biura podawczego prokuratury krajowej o przestępstwach prokuratur rejonowych w Obornikach, Wągrowcu, Szamotułach, Sądu Okręgowego w Poznaniu, Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Regionalnej. Prowadziliście śledztwa przeciwko obornickiej sędzi Katarzynie Stasiak-Ochockiej w dwóch sprawach, sfingowanych sprawach o znęcanie przeciwko mnie. Tak, dwie żony kolejne oskarżyły mnie o znęcanie i w wyniku tego zostałem uznany za chorego psychicznie i skierowany na przymusowe leczenie psychiatryczne do szpitala w Kościanie. Przybyłem tu od 14 miesięcy. Pierwsze doniesienia, które skierowałem z aresztu śledczego, gdzie mnie trzymaliście, więziliście 19 miesięcy, skierowane do prokuratury krajowej. Te śledztwa zostały wszczęte i prowadzone przez prokuraturę w Szamotułach i Wągrowcu. Zostały umorzone, nic z nimi nie zrobiono ze względu na moją chorobę psychiczną. No i tutaj pojawił się poważny problem, ponieważ biegli psychiatrzy, którzy kierowali 3 zespoły biegłych psychiatrów, które stwierdziły u mnie zespół uroin paranoicznych, twierdziły, że powinienem przebywać na leczeniu co najmniej rok. Okazało się, że kiedy tutaj się znalazłem po 19 miesiącach aresztu tymczasowego, jestem zdrowy. Jestem nieleczony. Przebywam w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym od 14 miesięcy, gdzie jestem nieleczony. Stwierdzono u mnie w opiniach i zdiagnozowano brak jakiejkolwiek choroby psychicznej i te informacje poszły do sędzi Katarzyny Stasiak-Ochockiej. W związku z tym sędzia trzyma mnie dalej w szpitalu psychiatrycznym, co jest wbrew prawom człowieka, wbrew przepisom, wbrew wszelkiemu prawu, ponieważ obligatoryjnie w momencie, kiedy została wystawiona opinia, że jestem zdrowy psychicznie i nie ma potrzeby trzymania mnie w szpitalu psychiatrycznym po pierwszych 8 miesiącach pobytu tutaj, sędzia powinna mnie zwolnić natychmiast, obligatoryjnie. Tymczasem postanowiła zasięgnąć rady innych biegłych, opinii innych biegłych z Gorzowa i z tego co wiem, bo nie widziałem tej opinii, ale adwokat mi przekazał informację, że opinia wystawiona pod koniec września mówi również o tym, że jestem zdrowy psychicznie, mimo to sędzia dalej trzyma mnie w szpitalu psychiatrycznym. To będzie gruba afera, panowie towarzysze, ponieważ jedna z tych spraw, która została umorzona i najprawdopodobniej była prowadzona przez prokuraturę rejonową w Szamotułach, jedno z tych śledztw przeciwko sędzi Katarzynie Stasiak-Ochockiej o nadużycie funkcji, monitorowaliście wy jako prokuratura regionalna. Mam pismo, nie chcę mi się nawet patrzeć, ktoś tam pod tym podpisał, to i tak wyjdzie. I tutaj macie bardzo poważny problem, bo leżycie po całej linii, towarzysze zacni. Mianowicie ta sprawa, o ile to są te sygnatury, bo tam w ogóle ja nie wiem, jakiś bełkot, sygnatura akty nie pasuje do tego, co było prowadzone, w ogóle do żadnej z tych spraw, które były przeciwko mnie wytoczone. Otóż widzicie, towarzysze, tam jest bomba. Tam jest konkretna bomba i wy na tą bombę właśnie wdepnęliście, pisząc, że biorąc to śledztwo w tej sprawie o monitoring, już wam mówię o co chodzi. To jest sprawa, gdzie pierwsza żona oskarżyła mnie o znęcanie 17 czerwca 2010 roku. Podjechała pod obornicką prokuraturę z GPS-em, który jej montowałem na jej własne życzenie za jej zgodą i powiedziała, że ma jakiś tajemniczy ładunek, czym wszczęła procedurę alarmu bombowego. Oczywiście zrobił to prokurator rejonowy
Jarosław Lewicki. I to jest wszystko w internecie. Na moim blogu możecie sobie to wszystko obejrzeć. Gnoje w togach. Wpis kompromitacja opozyckich prokuratorów. Tam jest również link do tego materiału w internecie, który opisuje całą tą sprawę. I wtedy właśnie prokuratorzy w Obornikach zrobili ten błąd, który ich będzie kosztował w końcu wybuch bomby z opóźnionym zapłonem, ponieważ nie uwierzyli mi, znaczy nie chcieli słuchać, dlatego że się najprawdopodobniej bali konsekwencji tego wszystkiego, byli spanikowani i to dosyć potężnie, że jest nagranie. Bo otóż widzicie, towarzysze, prokuratorzy regionalni, ja wiedziałem, że ja mam żonę z bardzo poważnymi zaburzeniami osobowości. Byłem z nią 23 lata, 16 lat po ślubie. To się oczywiście nie wiedziałem o tym od początku. Maskowałem to, tuszowałem. Ale kiedy odkryłem, że szykuje mi sprawę o znęcanie i puszcza się na hektary po prostu jako nauczycielka języka niemieckiego i szanowana obywatelka pod moją przykrywką, no to sprawy przybrały inny obrót i po prostu zacząłem obserwować, monitorować, zbierać dowody i tych dowodów jest po kokardę. Korespondencja internetowa z Kochasiem, z którym przygotowuję sprawę karną o znęcanie, gdzie doradza jej co i jak ma zrobić. Nagrania rozmów, z których jasno wynika, że nie było żadnego znęcania. Ale jest, widzicie towarzysze, jest nagranie rozmowy 1,5 godziny, albo nawet dłuższe, już nie pamiętam, gdzie ona jasno mówi o GPS-ie, to jest na tydzień ponad przed fałszywym alarmem bombowym pod prokuraturą w Obornikach w 2010 roku. To nagranie znajdziecie też na moim blogu, bo ono jest właśnie w tym wpisie kompromitacja obornickich prokuratorów. Ja z tym nagraniem chodziłem do policji w Obornikach, to mnie odsyłali, że to mam zgłosić w sądzie. Zgłosiłem to, złożyłem to wnioskiem dowodowym w sądzie. Sędzia Katarzyna Stasiak-Ochocka w ogóle nie chciała, tam kombinowała, żeby nie odsłuchiwać. Cała sprawa trwała 6 lat. I wyobraźcie sobie, towarzysze, że sędzia Katarzyna Stasiak-Ochocka ma taki dowcip, że dokładnie w 6. rocznicę fałszywego alarmu bombowego wydała postanowienie o tym, że jestem chory psychicznie na podstawie fałszywej diagnozy biegłych z Gniezna i umieszczeniu mnie w szpitalu psychiatrycznym. Ale w tym czasie już druga żona oskarżyła mnie o znęcanie i byłem w areszcie, nie mogłem się bronić. Kwestie właśnie tych wszystkich fałszywych obu oskarżeń o znęcanie macie w tych śledztwach, w tych doniesieniach, które złożyłem. Tam wszystko jest poruszone. Mało tego, ja robię jeszcze inne rzeczy. Mam pełne dokumentacje, dowody na to, że nie tylko nie było znęcania, ale że to było sfingowane po to, żeby złamać w końcu, nie dać przede wszystkim wrobić takim miernotom jak te dwie moje żony i wasi prokuratorzy. To będzie poważny wstrząs socjologiczny, obyczajowy, psychiczny dla Polaków, ale przede wszystkim udowodni, że my jako Polska, jako kraj jesteśmy krajem azjatyckim dzięki wam, towarzysze, że wy jeszcze zostaliście w tych strukturach azjatyckich, bo komunizm to był tylko pretekst do ujawnienia się azjatyckich cech, takich dzikich, które są w tym narodzie. Wy jesteście kwiatem, zwieńczeniem tego, sami nazywacie się kastą. W tej chwili pod wami jest bomba. To wszystko wyjdzie. A pan prokurator Ziobro nie będzie zadowolony z tego, co zrobiliście. Że niewinny człowiek wyrzucono 8 lat temu przez prokuratora Mniszaka z domu, który sam zbudował, tułając się, wylądował w areszcie tymczasowym, w psychiatryku, będąc zdrowym. To jest numer, na który nie przejdzie. Mało tego. To jest książka. Znęcanie, czyli jak załatwić faceta. Prawdziwa historia, która cię zszokuje. Wydana w 2015 roku. Opisuje dokładnie przygotowania, jak obserwowałem, monitorowałem przygotowania mojej pierwszej żony
do oskarżenia, fałszywego oskarżenia o znęcanie. Podpisałem już umowę z ogólnopolskim wydawnictwem i ona zostanie wydana w przyszłym roku. Wszystko tam jest dokładnie. Niesamowite, sensacyjne wydarzenia. Wielu ludzi to przeczytało. I również oczywiście redakcja tego wydawnictwa i wszyscy twierdzą, że się świetnie czyta. Ja o tym wiem. Nie mam aspiracji bycia pisarzem. Po prostu mam temat, którym was rozwalę i to jest następna niespodzianka dla sędzi Katarzyny Stasiak-Ochockiej, bo ona tą książkę ode mnie dostała w 2015 roku i natychmiast wysłała mnie do Gniezna, do Kubiaka i Olszewskiej, wystraszona. I oni oczywiście tam coś naskrobali, że jestem chory i tak dalej. Również ta książka, próba jej promocji, była powodem mojego działania, które zakończyło się oskarżeniem o groźby karalne wobec oboryńskich prokuratorów, gdzie przede wszystkim też stwierdzono u mnie zespół rojeń paranoicznych i również stwierdzono, że mam być w szpitalu psychiatrycznym i również trafiłem na internację do Kościana. Ja nie chciałem zabijać mniszaka ani tam nikogo z tych miernot, bo to jest absolutna głupota. Chodziło o wywołanie konfliktu między urzędnikiem państwowym a mną, żeby nie było możliwości zamknięcia tego konfliktu jako niejawnego, a tym samym wyszłoby wtedy w mediach, gdyby one oczywiście zwróciły uwagę na ten konflikt na blogu, co Mniszak i ta obornicka banda zrobiła. W tej chwili już w to jest zamieszana prokuratura okręgowa i sąd okręgowy w Poznaniu. Dlaczego? Dlatego, że pani prokurator rejonowa z Obornik, jej mężem jest pan Paweł Gryziecki, który był szefem pionu śledczego przez lata prokuratury okręgowej w Poznaniu. Spieprzył sprawę oczywiście z kwestią domniemanego zabójstwa pani Ewy Tylman. Spieprzyli ją i nie dostał nominacji w 2016 roku. A z kolei mąż pani sędzi Katarzyny Stasiak-Ochockiej jest sędzią Sądu Okręgowego, 4. Wydział Karny Odwoławczy, gdzie moje zażalenia na jedyne możliwość odwołania od postanowienia internacji trafiały właśnie tam. Więc chcecie mi powiedzieć, że to są takie przypadek, tak, o etyce prawników chcecie mi opowiadać. Towarzysze, to nie u was. Wy tego nie macie, to ja wam to też udowodnię. I mówię, to jest w tej chwili cały czas, jak widzicie, trzymam tę książkę, ja ją promuję. To jest element promocji, to nie jest nic już osobistego. To jest tak gruba sprawa, że gdybym ja tu stękał o tych moich próbach samobójczych, które miały też miejsce w areszcie, a jakby nie chciał tego słuchać, a potem opowiem to ludziom cywilizowanym, jak przyjdzie pora, albo zawrę to w książkach. Przygotujcie się, że to w końcu wyjdzie, a ja mam jeszcze mnóstwo innych niespodzianek. Ja wiem, jak z wami, czego się boicie. I właśnie to jest to. W papierach, gdybym to napisał, to gdzieś by zniknęło to w sekretariacie. Ktoś by zapomniał, ale to trafi do prezydenta, ten film. W końcu ktoś to obejrzy. Obejrzy to pan Ziobro, a on walczy z mafią sędziowską, ale nie wie. Mówi, że największymi bandytami w tym kraju są prokuratorzy. Jak się o tym dowie, to będzie bardzo zły. Bo ja słyszałem, jak on mówił kiedyś, że prokuratorzy powinni być empatyczni w stosunku do swoich ofiar. No wy jesteście bardzo empatyczni. Źle trafiliście. Jesteście w tej chwili jakby w programie Mamy Cię. Ja zamierzam was sprzedać, bo nic innego nie mam. Zabraliście mi wszystko. To wszystko. Myślę, że macie wiele do przemyślenia.